Dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym, co hałasuje mi wiecznie w filmach i to, co cały czas u mnie niemal pracuje i mam z tego powodu spore rachunki. Zapraszam na film. Słuchajcie, zanim zaczniemy, przypominam o subskrypcji, bo Was to nic nie kosztuje, Ciebie to nic nie kosztuje, jeśli zasubskrybujesz kanał, a dla mnie to jest duża motywacja. Zobaczcie, że więcej filmów się pojawia, jak się pojawiło więcej subskrypcji. Zaraz Wam pokażę zegarek. Mam zegarek, słuchajcie, on nadal działa. Niestety teraz wykrywa, że noc jest, ale zaraz, on jest taki fajny, że się ściemnia na noc, żeby nie przeszkadzać. No, widzicie to? Widzicie? Zwiększyło się od ostatniego filmu. Bardzo fajnie. To jest Wasza zasługa. Dzięki temu, że subskrybujecie mój kanał, mam też więcej kontaktów z firmami i teraz też się będą pojawiać jakieś fajne testy urządzeń smart i nie tylko. Ale przejdźmy do tego, co jest, można powiedzieć, troszeczkę moim konikiem, moją rozrywką i częściowo moją pracą, tak? Co prawda ja zajmuję się również projektowaniem urządzeń, różnych elementów na druk 3D i nie tylko, ale gdzieś to trzeba wyprodukować, więc zaraz zobaczycie na filmie, że troszeczkę tych drukarek mam przez moje życie, też parę skonstruowałem. Nie wszystkie były udane, natomiast niektóre były fajnymi drukarkami, które dawały radę, ale w pewnym czasie, jak już przeszedłem powiedzmy na takie zawodowstwo w produkcji druku 3D, to zdecydowałem się na jedną firmę, która według mnie jest sprawdzona, daje radę i pomimo to, że drukarki nie mają najtańsze, to nadal je kupuję. Nie są to drogie drukarki oczywiście, nie są najtańsze, ale nadal je kupuję i jestem z nich bardzo zadowolony. Swoją drogą, to jeśli by ktoś chciał, to jedna jest na sprzedaż, ponieważ chcę przerzucić całą moją produkcję na MK4. Mini już mi się udało sprzedać po ostatnim filmie, natomiast została mi jeszcze MK3, za Mini już jest zamówiona kolejna MK4 i tą trójkę też chętnie bym sobie zamienił na MK4. Cena jest trochę większa, ale przy mojej produkcji to Wam powiem, że mi się opłaca i zobaczycie zaraz, dlaczego mi się to opłaca. Drukarki są bardzo fajne i tak jak firma Prusa przedstawia je, to są drukarki, które naprawdę działają, ponieważ jest wiele tańszych drukarek na rynku, nawet o połowę tańszych albo lepiej, które niestety z tym działaniem mają kłopot. Jeśli sobie popatrzycie na różne drukarki, to najczęściej to wygląda w ten sposób, że kupujecie drukarkę, ona coś tam drukuje lepiej, gorzej, natomiast macie kilka forów, tam parę tysięcy stron internetowych na forach, jak polepszyć tą drukarkę, żeby ta działała. Jeśli sobie popatrzycie na strony Prusy, najczęściej to są jakieś pierdoły typu tak jak tutaj do Mini, dodrukowałem sobie jakiś ekstra uchwyt na filament, który ktoś zaprojektował, bo jest dużo wygodniejszy niż ten seryjnie Prusy, natomiast nie ma takich typowych zmian konstrukcyjnych, które wpływają jawnie na jakość wydruku. W Prusie tego nie ma, w innych drukarkach jest pełno. Co do tego, czy bym wybrał Prusę czy Bambu, mam możliwość dostępu do Bambu, będę chciał ją pożyczyć i przetestować, jak ona drukuje, bo z pierwszych testów wynika, że nie ma dużej różnicy w jakości, praktycznie są te drukarki nieporównywalne, bo teraz dobrej jakości drukarki już wszystkie drukują niemal idealnie. Są tam drobne różnice, ale to dopiero jak się znacie, to je zobaczycie. Dopóki się nie znacie, no to dla Was ten wydruk wygląda bardzo podobnie, tak? Nawet niemal identycznie. Zresztą tutaj tak jest samo w generacji między MK3 a MK4. Ten wydruk jest w jednej i w drugiej drukarce tak dobry, że nie ma dużej różnicy w tych wydrukach. Dobra, słuchajcie, dopóki mam jeszcze Mini, bo już się udało ją sprzedać po ostatnim filmie, to Wam powiem, jaka jest różnica pomiędzy tymi trzema typami drukarek. Z XL-ką poczekamy trochę, bo tam też mam parę uwag, ale powiedzmy będzie o tym osobny filmik. Dwie podstawowe, powiedzmy trzy, tak? MK3 i 3S, MK4 i Mini. Dla kogo jest skierowana Mini? Mini jest skierowaną drukarką dla wszystkich tych, którzy chcą zacząć swoją przygodę z drukiem 3D. Tak, owszem, nie jest to najtańsza drukarka na rynku. Może to lepiej, może to
gorzej. Natomiast jest to drukarka, która faktycznie działa. Jest to drukarka, którą po przywiezieniu do domu przez kuriera, wersja zmontowana, czyli taką dostajecie gotowca, bez tego, bo to jest moje dodrukowane, od razu działającą, gotową do druku, jest w jednej cenie. Jeśli chcecie poświęcić czas na jej montaż, tutaj chyba nie było aż tak długo, bo mini była wstępnie zmontowana, niektóre rzeczy miała. Natomiast no MK4 ja składałem coś koło 6-7 godzin, MK3 nawet dłużej, no ale to były pierwsze drukarki, które składałem z Prusy. Tak więc ta drukarka jest jak najbardziej przeznaczona dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z drukiem 3D. Dlaczego? Bo jest dosyć tania, sprawna, czyli działająca i ma wszystkie plusy pozostałych produktów, natomiast jest dużo tańsza i ma mniejszy stół. Czy warto inwestować w taki stół duży, czy lepiej zacząć od małego? Sprawa wygląda tak, że 90% albo nawet 95% wydruku to są wydruki, które się spokojnie na tym mieszczą. Oczywiście, jeśli będziecie robić jakieś cosplaye albo inne rzeczy, to Wam się nie zmieszczą, ale to nawet na tej Wam się nie zmieszczą. Więc tutaj 90% wydruków Wam się zmieści. Zobaczcie, nawet, no prawie taka zabawka powinna się zmieścić. Tak, więc to wcale nie jest mały stół. 18 na 18 cm. Nie jest to mały stół. Stół jest magnetyczny. Czyli zdejmujecie sobie, zaraz Wam pokażę na tej dużej, bo celowo nie zdejmowałem wydruków. Wyginacie stół, on jest sprężysty i wtedy Wam wszystko odskakuje. Zaraz Wam jeszcze powiem o kleju do drukarek. Ja mam ten stół, jeden jest uszkodzony trochę, ponieważ drukowałem z PETG z dużym wypełnieniem i niestety wyszedł tam ten wydruk razem z farbą na stole, bo to jest specjalną farbą pokrywane. Do takiej drukarki macie 3 rodzaje stołów, też Wam zaraz je pokażę. Czyli tak, mamy małą drukareczkę, która jest fajna, ona jest typu Bolden, czyli ma silnik do napędu ekstrudera tutaj, a jest to przekazywane przez rurkę taką teflonową i tutaj jest to wypychane przez hot end, przez dyszę. Dysza w tej drukarce i w tej drukarce jest identyczna. Tutaj nie patrzcie na to, że jest trochę brudna, bo czasami tak się zdarza. Macie, co bardzo ważne, w tej drukarce czujnik wysokości stołu, czyli to jest czujniczek, który Wam mierzy stół na start i na tej podstawie określa, jak wygląda ten stół. Nawet Wam pokażę pomiary z Prusy, bo ta robi pomiar i ta robi pomiar, natomiast tej jeszcze nie mam dostępu w softie do tego pomiaru. Czyli ona robi sobie pomiar stołu, nie macie kłopotu z bazowaniem tego stołu, ona jest bezkrańcówkowa, czyli nie macie tu żadnych części mechanicznych, które mogłyby się zacinać i źle bazować. Bazowanie jest najprawdopodobniej zrobione na pomiarze prądu na silnikach. To wszystko fajnie działa i nie ma z tym kłopotu. Przez tyle lat, co ja użytkuję te drukarki, nie było żadnego kłopotu z tym, aby ta drukarka miała kłopot z bazowaniem. Ta, MK3, którą miałem, ma 2 lata ciągłej pracy. Też nie było z nią kłopotu. Tam jakieś oczywiście wymiany typu powiedzmy grzałka czy czujnik, bo się kabel po prostu od całej tej pracy w tą i z powrotem potrafił ukruszyć, no ale to jest normalne zużycie elementu. Więc tutaj z tą drukarką nie ma żadnych kłopotów. Dużym plusem mini jest jej wyświetlacz, ponieważ na wyświetlaczu, jak widzicie, możecie sobie podejrzeć nie tylko to, ile będzie trwał wydruk i co tam się będzie działo, natomiast też macie pokazany, jak będzie wyglądał ten wydruk. I to jest bardzo przydatne w momencie, kiedy macie kilka różnych wydruków na karcie i nie wiecie dokładnie, który włączyć. Bo jeśli zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda, to już jest dla Was jasne, jak to może działać. Ta drukarka ostatnio dostała też aktualizację do softu Input Shaper, to się chyba nazywa. Dam Wam tutaj nazwę, też sobie zobaczycie. To jest znaczne przyspieszenie drukarki i ona dużo szybciej drukuje w tym trybie, bo taką łódkę, tą standardową do testów drukarki, okazuje się, że drukuje w 18 minut bodajże. To jest bardzo szybko, natomiast niektóre wydruki na tym trybie nie daje się rady zrobić. Takie cienkościankowe najczęściej. Jeśli jest to bardziej skomplikowany wydruk cienkościankowy, to ładnie nie wychodzi. Natomiast reszta wydruków wychodzi całkowicie prawidłowo. Drukarka ma dużego plusa, bo jest też na pendrive'a. O.
ładnie się świeci. Zwykły pendrive, na niego wrzucacie sobie pliki i możecie z niego odtwarzać. Ja mam połączoną ją za pomocą LAN, żeby połączyć ją z Prusa Connect, natomiast ma też wbudowaną kartę, znaczy wbudowaną, można było dołożyć kartę Wi-Fi, ja tą kartę dołożyłem, ale z racji tego, że tutaj był już kiedyś LAN podciągnięty, to ja ją LANem podłączam, bo stabilniejsze łącze jest. Do tej drukarki są, tak jak powiedziałem wcześniej, stoły. Jeden to jest nówka stół, który nawet nie będę Wam otwierał, bo to jest taki sam jak ten. Natomiast możecie jeszcze dokupić sobie stół, który jest tak zwaną skórką pomarańczą. Czyli stół o lekkiej strukturze i to jest do każdej drukarki. Każda drukarka Prusy ma możliwość takich stołów. Te plamki to nie przejmujcie się, bo to jest pozostałość kleju. Czyli zobaczcie, to jest taka delikatna skórka pomarańcza i on jest bardzo fajnie wykorzystywany w momencie, kiedy drukujecie jakieś obudowy i te obudowy Wam pozwalają na to, że nie ma takiego płaskiego, o, to zaraz pokażę od razu zdejmowanie. Stół, jedną ręką jest ciężko trochę, ale jak odegnę, o, i po skórce pomarańczy nie macie takiego gładkiego, tylko macie taką delikatną skórkę, no co, o, tutaj jest, widzicie, coś takiego macie po tej skórce pomarańczy. Więc coś takiego, w zależności od tego, co kto lubi, jaki chce mieć wydruk, taki stół stosuje. O tej drukarce to chyba wszystko. Ja jestem z niej bardzo zadowolony, natomiast myślałem na początku, że będę miał więcej pracy dla niej, ale staram się puszczać wydruki w trybie 12-godzinnym, czyli 12 godzin wydruku, zmiana, zdjęcie ze stołu, kolejne 12 godzin wydruku, tak żeby akurat nie kolidowało to z moją pracą. No i tutaj niestety ta mała drukareczka nie zgrywa mi się z tym wszystkim. Tu Wam jeszcze pokażę, że na tej drukarce mam nadrukowany print time 68 dni. To jest jak nic dla takiej drukarki. Na tamtej, której mam 700 dni, to naprawdę to jest nic. Działa. Ona zawsze działa. Tu nie ma kłopotu, nie miałem z nią większych kłopotów, oprócz tam jakieś przesmarowanie czy coś, więc z tą drukarką nie miałem kłopotu. Przejdźmy sobie do kolejnej. I tu już mamy, można powiedzieć, flagową produkcję Prusy, czyli MK3. To jest ostatnia wersja, czyli ta S+, najwyższy model, powiedzmy, z i3. Ja go kupiłem jakieś, nawet niecały rok temu, bo przyszła mi koło stycznia. Drukarka też nie jest jakoś mocno eksploatowana, ale ona już ma większe pole robocze i tutaj mogę sobie puszczać właśnie te tryby 12-godzinne. Czym się różni od Mini? Po pierwsze ma znacznie większy stół, ja Wam pokażę. Ten stół, a ten stół. Różnica jest spora, ale tak jak Wam mówię, mały stół, 95% wydruków Wam wystarczy. Stół jest oczywiście magnetyczny, czyli tutaj jest, o, on się klei, nie wiem czy to widać, ale on się klei tutaj. Jest zakładany w ten sposób i działa. Podobnie jak w tamtej drukarce też macie tutaj sondę wysokości i to jest pomiar magnetyczny, czyli tam są magnesy, ona mierzy te magnesy za pomocą tej sondy. Jest wiatrak, ja tu mam jeszcze założoną taką niebieską otulinkę silikonową na hot end. I ta drukarka czym się różni od tamtej? Ta jest typu direct, czyli ma bezpośrednio silnik tutaj do ekstrudera i tutaj jest czujnik filamentu i ona bezpośrednio tędy przepycha ten filament, czyli nie mamy tej rurki teflonowej, która nam powoduje to, że filament musi gdzieś tam dalej przechodzić. Jaki jest plus takiej drukarki? Taka drukarka jest zazwyczaj troszeczkę wolniejsza, ponieważ bezwładność tego silnika całej reszty ekstrudera jest większa, bo jest cięższy, natomiast możemy tutaj, powiedzmy, w miarę z sukcesami drukować z filamentów miękkich, czyli takich gumowych, bo ten, jak sobie tu zobaczycie, to moje PLA, to jest dosyć sztywny filament. Natomiast są filamenty typu guma, z których można drukować swobodnie i one są wtedy też przeznaczone raczej do directów, bo Bowdenem tego nie zrobicie. Kolejna spora różnica względem Mini, nie jest powiedziane, że to jest minus, natomiast jest to spora różnica, czyli to jest zwykły wyświetlacz 4x16, pokazuje wszystkie dane, nic Wam więcej nie potrzeba, natomiast brakuje tutaj tego podglądu, tak jak widzicie tutaj nie ma podglądu po naciśnięciu, jak to wygląda. Od razu włączyłem wydruk, więc
To jest tylko ta różnica względem mini. Zresetujemy. Jest na początku test wentylatorów, test wszystkich modułów, on sprawdza, czy to wszystko działa. Ta drukarka też obsługuje Wi-Fi, przy czym tutaj trzeba było dołożyć Raspberry Pi Zero. Teraz powiedzmy już nie ma kłopotu z tym, no ale jakiś rok temu to Raspberry chore pieniądze kosztowało około 300-400 zł, a powinno około 80. Ja mam też włożone i tak drukarka komunikuje się w pełni po Wi-Fi z moim routerem. Co do układu, jest to układ kartezjański, czyli stół nam chodzi przód, tył, prawo, lewo i góra, dół idzie na tych śrubach. Drukarka się sama bazuje, trzeba jej tylko przeprowadzić ustalenie pierwszej warstwy, ale to się w bardzo prosty sposób robi, po prostu drukarka nakłada taki paseczek i my sobie regulujemy w tym momencie wysokość tego paska, czyli jak bardzo ma być rozprasowany. Drukarka dzięki temu, że ma tą regulację wysokości, ma duży plus w stosunku do tej, ponieważ tutaj z tą wysokością nic nie zrobimy, tu możemy sobie doregulować, czyli jeśli mam ten stół a la skórka pomarańcza, to w tym momencie możemy dojść do czegoś takiego, że lepiej jest rozprasowany ten wydruk na tym stole, co powoduje nam wyraźniejszą strukturę tej skórki pomarańczy. Natomiast na tej drukarce czwórce to jest różnie, bym powiedział. Co do tego, no to tak jak Wam mówiłem, mam drugą taką drukarkę starszą troszeczkę, bo to jest nawet bez S Plusa tamta i tamta mam przedrukowane 2 lata. Jedyne co się uszkodziło w tamtej drukarce to był ten wentylator, ponieważ zrobiłem na nim fizycznie zwarcie i on się uszkodził, musiałem go wymienić i uszkodził mi się przewód do układu pomiaru temperatury właśnie tutaj na hot endzie. I to było wszystko. Głównie drukuję z PLA i PETG, ale ta drukarka sobie z tym bez kłopotu radzi. Oczywiście zużywalność energii elektrycznej tu jest sporo wyższa niż w tej mini. Na teraz Wam nie powiem ile, ale tu wychodzi około 200 W na godzinę. Tam jest chyba coś koło 160-150 z tego co kiedyś sprawdzałem, ale to oczywiście zależy też jaki wydruk robicie, z czego ten wydruk robicie, jak to wygląda, ponieważ no, te wszystkie parametry mają to do siebie. Pamiętajcie, że jeśli wybierzecie taki duży stół, a on się grzeje calutki za każdym razem, czy drukujecie taki malutki wydruk, czy drukujecie na całym stole, on się grzeje tak samo, to ta drukarka dużo mniej ciepła produkuje, tak? Czyli dużo mniej tej energii elektrycznej zużywa, ta mniejsza, ta większa dużo więcej, a zazwyczaj, że macie małe wydruki. Przejdźmy sobie do wisienki na torcie. Drukarka MK4. Premierę miała jakoś w marcu tego roku, czyli 2023. Powiedziałbym, że bardzo niespodziewaną premierę, ponieważ ja w grudniu zamówiłem tom i nie wiedziałem nic o tej premierze. Pojechałem na targi druku 3D do Kielc, gdzie tam się okazało, że ta drukarka miała dzień wcześniej premierę. No i gdybym wiedział, to bym poczekał z tą, natomiast nie wiedziałem i no i nie dało się poczekać. Jeśli by ktoś był zainteresowany, to jestem w stanie tą drukarkę sprzedać. Ona jest bardzo mało używana. Nawet Wam powiem, ile ona ma tutaj statystyki, żeby nie było. Czas łączny 75 dni druku, więc to jest nic. To jest nic na taką drukareczkę. Tutaj ta drukarka, wracając do tematu do MK4, jest troszeczkę już inaczej wykonana. Dużym plusem tej drukarki jest Nextruder, czyli to całe urządzenie, ponieważ tu mamy przekładnię planetarną. Ja nie będę tego rozbierał, bo a to Wam zaraz powiem, jakie miałem cyrki ostatnio. Odpinanie dyszy jest bardzo wygodne. Dysza się zapycha tylko wtedy, kiedy jest coś w filamencie, czyli jeśli ten filament jest złej jakości, bądź podczas produkcji są jakieś zanieczyszczenia, to może się ta dysza zapchać. Na ogół dysze się nie zapychają, ja potrafię przedrukować 10 rolek, 20 rolek i nie mam ani jednego zapchania dyszy, natomiast czasami się to zdarza. Mamy tutaj Nextruder, czyli kolejną generację tego ekstrudera. Jak widzicie, bardzo podobny, ale zarazem też inny. Przez to, że jest zastosowana planetarna przekładnia, to zobaczcie, tu jest silnik tej wielkości, tu jest silnik, już Wam tu zdejmuję osłonkę, tu jest silnik takiej wielkości. O, to jest silnik
na Nextruderze, to jest silnik na tym 2 razy większy, 2 razy cięższy, więc Nextruder jest lżejszy. Dużym plusem Nextrudera jest możliwość zdemontowania dyszy w bardzo prosty sposób. Czyli odchylamy sobie ten wentylator, oczywiście filamentu musi nie być. Odpinamy sobie tą wtyczkę, odpinamy sobie tą wtyczkę i tymi 2 śrubkami luzujemy. Cały Nextruder nam tutaj wychodzi w dół i wtedy wymieniamy dyszę. Tu też jest jeden, no ale to Wam powiem później, jak Wam pokażę, jak wyglądają te dysze na stole. Stół jest identyczny, te stoły jak widzicie tutaj jest akurat na potrzeby filmu dobrze założony, ale najczęściej to ja je mieszam jak popadnie, czyli ten stół tu jest od MK4, tu jest od MK3, różne, bo to są te same stoły, jak zamawiacie to się różnią jedynie tym napisem, niczym więcej. Drukarka jakie ma plusy? Ta drukarka ze względu na Nextruder obsługuje też ten Input Shaper, czyli ma znacznie szybszy wydruk. Jeśli sprawdzałem to na wydruku 6-godzinnym na tej drukarce, na tej mam około 5 godzin. Oczywiście to zależy też od materiału i rodzaju wydruku, ale mniej więcej jest tam powiedzmy 10-15% szybsza tak w normalnej pracy. Dla mnie czasami to jest sporo. Co jest jeszcze dużym plusem tej drukarki? W Extruderze nie macie tak jak tutaj, czyli stąd idą wszystkie kabelki do przyłącza i idą tutaj do płyty głównej, natomiast tutaj wszystko idzie do tej płytki Nextrudera. To jest bardzo wygodne, ponieważ tak jak demontujecie dyszę, to tutaj tą dyszę możecie sobie zdemontować i wyjąć na biurko, dlatego że tu macie 2 wtyczki, tą i tą odpinacie i sobie demontujecie dyszę na biurko. Natomiast tutaj, no niestety jeśli demontujecie dyszę, to najczęściej robicie to bez odkręcania wszystkiego, tylko demontujecie ten wentylator, tutaj jedną osłonkę i demontujecie dyszę na drukarce. Tutaj możecie sobie to wszystko ładnie wyciągnąć i łatwiej to zmienić. Nie jest to dużo trudniejsze, jednak tutaj jest to jakby przyjemniejsze. Zazwyczaj w ostatnich 2 dniach, kiedy tą dyszę demontowałem chyba ze 100 razy przez wadę drukarki, ale to Wam powiem później jeszcze, dlaczego drukarka mi się popsuła, raczej dostałem już popsutą z wadą fabryczną. Co tu jeszcze Wam powiedzieć? Jeśli chodzi o jakość wydruku, ta drukarka czy ta drukarka, nie jesteście praktycznie w stanie ocenić, czy wydruk był wykonany na tej drukarce, czy wydruk był wykonany na tej drukarce. Jest to niemal nierozróżnialne. Ja wiem, że jeśli ktoś zna się na druku i na technologii druku, jest w stanie powiedzieć mniej więcej, który wydruk był z którego urządzenia, natomiast 90% osób nie będzie miało nawet świadomości tego, że zostały to wydrukowane na 2 różnych drukarkach. Bo tutaj nie ma przeskoku w jakości drukowania, natomiast jest trochę w wygodzie serwisowania drukarki. Stół jest tak samo jak wcześniej, no i tutaj jeszcze kolejnym plusem w stosunku do i3 jest wyświetlacz. Wyświetlacz jest bardzo podobny jak w przypadku Mini. Też mamy pokazane wszystkie elementy i w sumie jego interfejs się nie różni. Tak? Wygląda podobnie, tyle że jest kolorowy i mamy podgląd. Co jest dużym plusem jeszcze tej drukarki, tak jak dla mnie, a tutaj nie? Że tutaj mam autopowtarzanie wydruku, czyli tak jak ja drukuję seryjnie, powiedzmy, nie wiem, 100 sztuk, 500 sztuk elementów. Zobaczcie, jest zakończone drukowanie. Kliknę jeszcze raz i mam wydrukuj ponownie. Na 3 tego nie ma, na 4 jest, na Mini jest. To jest duży plus jak dla mnie, natomiast reszta nie robi mi różnicy. To skoro chwalę już tak te drukarki, to muszę Wam powiedzieć, jakie miałem z nimi kłopoty. Z tą przez ten rok, od kiedy ją mam, nie miałem żadnych kłopotów, prócz zapchanej dyszy, ale to jest wynik czego innego. Z tą przez 2 lata, chyba nawet może nie 2 lata, nie, około 2 lat ją mam, nie miałem większych kłopotów prócz zapchanej dyszy. I chyba któryś z kabelków mi się ukruszył, ale to tam było to jakby wymiana czujnika, nie wiem, tam za 10-20 zł i to było wszystko. Tutaj jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, ta drukarka, bierzcie ją tylko, no ona ma seryjnie czujnik wysokości stołu, natomiast bierzcie ją też z czujnikiem filamentu, bo seryjnie trzeba za niego dopłacić. Warto jest dopłacić, bo on powoduje to, że jeśli Wam się skończy szpulka w trakcie drukowania, to drukarka się zatrzyma, a nie będzie drukowała w powietrzu, czyli czujnik filamentu jest również podstawą. Natomiast co do tej księżniczki,
to powiem wam, że przez ostatni tydzień przeżyłem normalną katuszę z nią. Tą składałem sobie sam, przyszła do mnie jako kit do społożenia samodzielnego, zero kłopotów, nic z nią nie było. Natomiast tutaj od początku były z nią cyrki. To była skłażona fabrycznie w Prusie. Tam nic nie będę im zarzucał, bo zaraz wam powiem, jak sprawa się wyjaśniła. Natomiast była złożona fabrycznie w Prusie. Na początek już miała jakieś kłopoty z czujnikiem filamentu. Po rozebraniu tutaj czujnika filamentu, dobrze, że wiedziałem, jak tam jest złożony, okazało się, że były takie pozostałości, no nie wiem, powiedzmy coś wielkości takiego tutaj paproszka, gdzieś tu taki jakiś mały paproszek był, a tam ten czujnik jest, coś takiego, powiedzmy, jak tutaj widzicie ten paproszek. Coś takiego było, tam jest czujnik bardzo delikatny filamentu i on potrafił zacinać ten czujnik, przez co drukarka głupiała, czyli cofała filament, pokazywała, że go nie ma, że jest, w trakcie wydruku normalnie nie dało się na nim drukować. No ale rozebrałem to, wyczyściłem, okazało się, że wszystko jest ok. Podrukowałem trochę tą drukarką, teraz zacząłem puszczać tak jakby dłuższe serie, okazuje się, że drukarka nie drukuje. Drukuje kawałek na stole, po czym filament przestaje lecieć. W momencie, jeśli otworzę jej podajnik filamentu i zamknę z powrotem, drukarka znowu drukuje. No to coś jest nie tak. No i po tygodniu konsultacji, bo ja już nie miałem pomysłu, po tygodniu konsultacji z Prusą, jakoś tak sam wpadłem na to, że zacząłem sprawdzać silnik, który tu jest. I się okazało, że w silniku było wywalone łożysko. I to nie tak wywalone, że było je widać, tylko po prostu wyglądało to trochę, jakby je ktoś źle przetrzymywał w magazynie, ponieważ z zewnątrz łożysko było eleganckie, a w środku wdała się rdza. Po czym to stwierdziłem? Po prostu jak wyciągnąłem, bo stwierdziłem już, że silnik mi puka, jak było go dotknąć palcem, to było czuć takie pukanie co jakiś czas. Więc to już było, że coś jest nie tak z tym silnikiem. I jak go rozkręciłem, wyciągnąłem łożyska, przesikałem WD-40, okazało się, że z jednego wyleciała rdza. Z jednego łożyska. Po wymianie łożysk wszystko śmiga. Drukuję już drugi dzień, więc bez kłopotu to jest wszystko w porządku. Mam nadzieję, że to się naprawiło. Jak wyglądała kwestia serwisu? Tutaj w stosunku do tych drukarek należałoby też powiedzieć troszeczkę o tym, jak działa serwis Prusy. Bo jest to dosyć specyficzne działanie. Dlaczego? Ponieważ macie z nimi kontakt na czasie 24 godziny na dobę. Jeśli nie znajdziecie czegoś w tej ich bazie danych, tutaj widzicie tą bazę danych. Jeśli nie znajdziecie czegoś w tej bazie danych na temat uszkodzenia drukarki, wad, tego co się może z nią dziać, no to piszecie sobie wtedy do konsultantów na technicznym supporcie. Nawet udało mi się kiedyś po polsku trafić, ale zazwyczaj jest to kontakt po angielsku. Oni są dostępni 24 godziny na dobę, co jest najlepsze, tak? Czyli ja pisałem czasami z nimi o 3 nad ranem ostatnio, jak miałem ten kłopot. Nie było kłopotu. Był z nimi pełen kontakt. Wysyłaliśmy zdjęcie, tam coś doradzali i w końcu doszło do tego, że właśnie namierzyłem ten silnik. Jak to wyglądało? Pierwsza konsultacja stwierdzili, że może być uszkodzony tutaj ten hot end, czyli ta dysza tutaj z grzałką i z czujnikiem temperatury. Tak się troszeczkę nie zgadzałem, ale mówię, no oni są fachowcy, oni wiedzą lepiej. Wysłali mi tego hot enda, ale ja w międzyczasie skończył mi się wydruk na tej drukarce, więc tego hot enda całości, bo nie mam zapasowego, przerzuciłem sobie do tej drukarki. Okazało się, że niestety to nie pomogło, czyli wyeliminowałem już wadę hot enda, która de facto raczej tak logicznie nie miała prawa bytu, ale powiedzmy, że może czasami coś się tam zdarza. Ok, ale już Prusa mi zagwarantowała, że tego hot enda tego samego dnia mi wysłała, co zgłaszałem kłopoty z drukarką. Nie było kłopotu, oczywiście drukarka jest na gwarancji, więc wysłali mi to za darmo. Ale po wymianie tego elementu znowu do nich piszę, że na pewno to jest nie to i że tamta paczka nie ma sensu. Napisali, że jak już wysłali, to wysłali, nie da się tego cofnąć. No trudno. No ale drukarka nadal nie działa, więc po ustaleniu w końcu, po dłuższym czasie, tam chyba 3 czy 4 godziny spędziłem na tym czacie gadając tam z supportem, wyszło na to, że ten silnik jest uszkodzony, tak? Namierzyłem to i też się okazało, że tego samego dnia mi ten silnik wysłali,
I ma być u mnie chyba jutro już w Polsce do odebrania ten silnik przez kuriera, tak? Kurier mi go przywiezie, więc też mi go za darmo wysłali bez kłopotu w ramach gwarancji. Tutaj złego słowa na serwis Plusy nie mogę powiedzieć, zresztą byłem u nich w fabryce, to wiem, że to są całkowite świry na punkcie druku 3D, oni tam mają wszystko wydrukowane, jakby mogli, to by nawet nie wiem, papier toaletowy drukowali na tych drukarkach, naprawdę mają wszystko, co się da, tylko to oni nie kupują, tylko drukują na drukarkach 3D. Zresztą widzieliście, u mnie shorty są z tej fabryki, to tam naprawdę robi wrażenie. I tak się skończył serwis tej drukarki. Ja ją na razie naprawiłem własnym sortem, jutro ma mi przyjść ten silnik, więc go też podmienię na nówkę, bo co ma być stary, ze starymi łożyskami z jakiegoś, wyciągnięte z jakiegoś innego urządzenia, ale w większości nie mam z tym kłopotów. I rozwiązała się sprawa mojego kłopotu z MK4, jak widzicie drukuję już 3-4 dzień bez przerwy, więc działa. Pierwsza konsultacja z Prusą dostałem coś takiego. To jest właśnie ta dysza do MK4. Moment, może złapię wam tak ostrość. O, to jest coś takiego. To jest cała dysza, czyli tu macie hot end, jest nakładka silikonowa i tu jest dysza, która wygląda w ten sposób. Jest taka długa, ja wam tu pokażę z moich zapasowych, jak wygląda dysza w MK4. Tak wygląda dysza w MK4. Jest ona dosyć długawa. O, może tak? O! Tak wygląda dysza w MK4, natomiast standardowa dysza do drukarki 3D MK3 wygląda tak. Moment. Coś takiego. O. Zrobię wam przebitki, bo tu widzę, że nie łapię ostrości. I co najlepsze, nie musicie korzystać z takiej dyszy. Możecie sobie zakupić adapter od Prusy, który wygląda w ten sposób. Też wam go dam na przebitkach na wszelki wypadek. I wtedy w hot enda wkręcacie z jednej strony zwykłą standardową dyszę, za 5 zł, z drugiej wkręcacie ten adapter i tworzycie sobie tak samo wyglądającą dyszę jak w MK3. Ta wymiana jest fajna w tej MK4, ponieważ wygląda to w ten sposób i to jesteście w stanie wyciągnąć z drukarki w ciągu 30 sekund. To jest bardzo wygodne, to też pokazywałem wam właśnie na filmie teraz w tym momencie, jak robiłem dojście do tego, co się w niej popsuło, że wyciągałem to, nie wiem, z 50 razy w ciągu godziny, żeby sprawdzić, bo było, no może przesadziłem z 50 razy, ale kilkanaście razy w ciągu godziny, bo było sprawdzone ustawienia, poprawiony parametr, rzucona dysza, no nie działa. Doszło do tego, że ten silnik już jutro mi przyjdzie, bo mam od kuriera już informację, że mi przyjdzie. Ta dysza mi przyszła dzisiaj, ona co prawda niepotrzebna, ale Prusa bez kłopotu po konsultacji mi tą dyszę wysłała, bo nie wiedzieli tak naprawdę, co się dzieje. Nie kazali mi jej oddawać, bo to jest w ramach gwarancji, więc tutaj firma bardzo fair podchodzi do klienta. Ja nie mogę tutaj na nic narzekać w stosunku do uznania gwarancji. No oczywiście tak naprawdę drukarka wyleciała mi na tydzień z użytku, no ale powiedzmy, no trzeba się z tym liczyć. Czasami maszyny też w profesjonalnych firmach stoją nie tyle i się okazuje, że tego się nie da nic z tym zrobić. Mam nadzieję, że wam się to porównanie MK3, MK4 i Mini w miarę podobało. Jeśli macie jakieś pytania co do tych drukarek, zapraszam do komentarzy, chętnie odpowiem. Jak widzieliście, ja już mam paręset godzin na MK4 nadrukowane. Na Mini jest to 70 dni, na trójce, na tej trójce jest to 70 dni, która jest do sprzedania. Natomiast na tej drugiej trójce, którą mam ten pierwszy model jeszcze bez S Plusa, tam mam 2 lata. Niecałe 2 lata nadrukowane i cały czas jest sprawna i nie ma z nią kłopotu, więc pod tym względem te drukarki są super. Tak więc podsumowując, drukarki według mnie na start najlepsza jest Mini. Jeśli się chcecie tym zacząć bawić i zobaczyć, jak to fajnie działa, co z tym można zrobić. Jeśli macie jakieś aspiracje na coś większego, to trójka na start wam też wystarczy, bo czwórka ma tylko takie udogodnienia w większości do pracy seryjnej. Jeśli tak jak u mnie chcecie powoli stworzyć sobie jakieś centrum druku, gdzie będziecie robić to na zlecenie, ale pamiętajcie, że to też nie jest takie proste, bo trzeba trochę umieć projektować, trzeba mieć jakieś kontakty w firmach, tego typu rzeczy, więc to nie jest takie hop-siup. Ale jeśli ktoś by chciał też, żeby mu coś wydrukować, to zapraszam do kontaktu, czy to na maila tutaj tego biuro@smartdom20.pl, czy nawet w komentarzach. No oczywiście nie za darmo, ale na wszystko jestem w stanie wystawić rachunek i naprawdę mam konkurencyjne ceny co do innych firm
drukujących takie rzeczy. Również mogę doradzić, mogę coś zaprojektować, bo też posiadam takie umiejętności i to wszystko u mnie działa. U mnie działa. Ja się z tego cieszę. Powoli rozbudowuję sobie to swoje studio druku 3D. Mam nadzieję, że Wam się podoba też to studio moje druku 3D. U mnie jest pełno rzeczy drukowanych. Znowu się rozgadałem, tak więc przypominam o komentarzach, bo to jest dla mnie bardzo ważne i jak widzieliście, filmy się częściej pojawiają, bo tych komentarzy trochę doskoczyło. Firmy też się zaczęły jakieś tam zgłaszać z różnymi fajnymi rzeczami, więc będzie tych więcej testów. Mam Wam zamiar teraz wrzucić też o takim fajnym czujniczku film, albo już poszedł, bo nie wiem, który film pójdzie najpierw. Natomiast będę Wam też robił test moich odkurzaczy sprzątających, bo według mnie to jest naprawdę podstawa już teraz nie tylko w smart domu, ale w każdym domu. Mam ich 3 czy 4 modele, 4 modele sprzątające, więc też Wam opowiem, który warto kupić, za który warto dopłacić cokolwiek, który się do czego nadaje, który się do niczego nie nadaje, chociaż takich raczej nie miałem. Ale to już w następnych odcinkach. Zapraszam do subskrypcji, do polubienia bądź znegowania filmu i widzimy się w kolejnym odcinku.